Teraz możemy zdjąć rączkę. Wyjąłem już tutaj całe te zakończenie przewodu. Już się tutaj będzie trzymać. Można by ją oczywiście na siłę wyszarpać i w ten sposób udało się połączyć dwie dyscypliny techniczne, elektrykę z hydrauliką. No i okej, myślę, że te przewody ładnie się trzymają. Wciśnijmy przełącznik i jest. I zajrzyjmy do środka. Możemy sobie obejrzeć całą budowę tej przekładni. Czyli wirnik muszę tak włożyć. 5,5 mm na 4,5 mm. VEB to znaczyło po niemiecku Volkseigener Betrieb, czyli zakład ludowy. O, to jest fajne, bo jest ta nasza wiertarka BM10, właśnie też z taką giętą, długą końcówką. Cześć! W niedawnym nagraniu pokazywałem Wam 3 stare wiertarki z lat 60. Właściwie były to 2 wiertarki i 1 szlifierka do gniazd zaworów samochodowych. Między innymi pokazywałem tę całkiem fajną i sprawną, działającą wiertarkę BM10 z fabryki urządzeń elektrycznych czy narzędzi elektrycznych w Sebnitz we wschodnich Niemczech z końca lat 60. Ta wiertarka właściwie jest sprawna, można by ją używać nawet teraz, ale pokazywałem to w poprzednim nagraniu. Ona ma tutaj urwaną czy złamaną tę odgiętkę na przewodzie. Tutaj nawet widać, jak przewody wystają ze środka. To jest niebezpieczne, bo może się tutaj ukruszyć, uszkodzić izolacja. Trzeba tę odgiętkę koniecznie wymienić i w poprzednim nagraniu robiłem taki mały przegląd tej wiertarki. Zdjąłem tutaj obudowę rączki, zobaczyłem, jaka odgiętka będzie potrzebna. Zamówiłem sobie i mam dzisiaj już chyba pasujące tutaj odgiętki. Jedną z nich będę chciał zamontować. Ona może nie jest identyczna jak te montowane fabrycznie, ale pewnie też powinna spełnić swoją rolę. Także to jest jedna rzecz, którą chciałbym dzisiaj zrobić, a później chciałbym Wam też opowiedzieć krótko o historii tej fabryki i tej wiertarki, przynajmniej to, co znalazłem w internecie. Na początku myślałem sobie, ojej, to będzie takie dosyć nudne nagranie, no bo co do licha można powiedzieć o starej enerdowskiej wiertarce, ale stare urządzenia nie zawodzą i jak się zacznie grzebać, szukać informacji, to można właśnie wygrzebać trochę ciekawych rzeczy. No i znalazłem kilka fajnych historycznych informacji właśnie o tej fabryce w Sebnitz i powiem Wam później w tej drugiej części nagrania, co ona ma wspólnego nie tylko z narzędziami produkowanymi pod szyldem Boscha, ale na przykład też dlaczego można by w jakiś tam sposób uznać, że ta wiertarka jest taką bardzo, bardzo daleką kuzynką samochodów Audi. Ale najpierw zajmijmy się wymianą tej odgiętki, później trochę o tych informacjach historycznych i pokażę Wam przede wszystkim też, to jest fajne, znalazłem w internetowych archiwach stare, chyba pochodzące jeszcze z lat 50. katalogi, w których znajduje się nie tylko ta wiertarka, ale też trochę innych urządzeń produkowanych przez fabrykę w Sebnitz. Mam tutaj na stole warsztatowym trochę innych rzeczy, ale myślę, że one nie będą nam przeszkadzały, aż tyle miejsca nie potrzebujemy. To są, jeszcze raz pokażę Wam z bliska te odgiętki, które sobie zamówiłem i które powinny pasować do tej wiertarki. Mam już kilka innych, ale tutaj z tą węższą główką i one były po prostu za wąskie, wychodziłyby z tej wiertarki. Zmierzyłem wymiary tej, jaka powinna się tutaj znajdować. Ona powinna mieć no, przynajmniej 2 cm szerokości tutaj to mocowanie i myślę, że ta odgiętka powinna pasować. Na jednym ze zdjęć w internecie widziałem taką wiertarkę z oryginalnym przewodem. Tu przewód też jest oryginalny, ale też z oryginalną tą odgiętką i ona, mam wrażenie, była taka dosyć długa, nie wiem, sięgająca pewnie aż dotąd. Ta jest zdecydowanie krótsza, ale mam nadzieję, że też spełni swoją rolę. I chciałbym teraz zacząć od odkręcenia rączki, tutaj pokrywy rączki w tej wiertarce. Wszystko to pokazywałem Wam już w poprzednim nagraniu, zresztą link do tego wstępnego przeglądu starych wiertarek i między innymi tej wiertarki zamieszczę na końcu tego nagrania, a także w opisie. Teraz możemy zdjąć rączkę. Teraz powinno to być dobrze widoczne. Tutaj mamy włącznik z regulacją obrotów w prawo, w lewo. Tutaj mamy to urwane mocowanie odgiętki,
które nawet być może jest jeszcze trochę szersze od tego, które ja mam tutaj, ale już wydaje mi się, że jednak ta powinna być wystarczająca, mam nadzieję. No i tutaj mamy już przewody idące do kostki, do izolatora i dalej do włącznika. Ja teraz wykręcę może innym śrubokrętem, wykręcę teraz tę kostkę i odkręcę od niej przewody, które będę musiał tutaj wyjąć. Gdyby na przewodzie tej wiertarki była wtyczka, którą można zdemontować, mógłbym od tej strony założyć odgiętkę, no ale ta jest zintegrowana z przewodem, nie będę w stanie jej zdjąć, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, więc muszę dostać się do przewodu od tej strony. Ta końcówka będzie lepsza i nie będzie niebezpieczeństwa, że ją uszkodzą. Mogę już wyjąć ten przewód i zaraz będę mógł go też od razu odkręcić tutaj od tej kostki, od izolatora. Te przewody sobie na razie odsunę na bok, żeby mi nie przeszkadzały. Tutaj też przewód ochronny, uziemiający odkręcam od korpusu wiertarki. Mogę go zdjąć i muszę jeszcze odkręcić tutaj te dwa przewody od izolatora. Śrubki mam już wykręcone i wyjąłem już tutaj całe te zakończenie przewodu zasilającego. I teraz usuńmy tutaj te pozostałości. Na pewno będę musiał rozciąć tutaj tę odłamaną odgiętkę. Sprawdźmy od razu średnicę. No te, które ja mam, chyba jednak są jeszcze troszeczkę mniejsze. Ale spójrzmy. Nie, ona się już tutaj, zobaczcie, już się tutaj będzie trzymać. Można by ją oczywiście na siłę wyszarpać, ale to już myślę, że będzie tutaj funkcjonowało, tym bardziej, że jednak ten przewód będzie tutaj mocno zaczepiony. Jak się jeszcze założy tę część, to ona będzie bardzo solidnie tę odgiętkę trzymała. Jest ok. W porządku. Musimy się pozbyć teraz też tych elementów odgiętki. O, to zdjąłem. Tę część zdjąłem. Jeszcze tu mi została ta... Może ja odczepię tę taśmę izolacyjną. Już teraz chyba schodzi. No i tutaj jeszcze mi została taka duża plątanina tej taśmy. Strasznie dużo tutaj tej taśmy naplątano. Aha, i tu jeszcze jest założona jakaś taka... O! Jakaś taka rurka. Dobra, spójrzmy, czy tutaj nie jest nic uszkodzone. Nie, izolacja na tych przewodach wewnątrz jest w porządku. Tu jakieś te resztki poobcinam. Wygląda to chyba całkiem ok. No, wydaje mi się, że i tak będę musiał te przewody troszeczkę skrócić, bo one były jakoś tak w ten sposób zamontowane. Teraz będą aż tutaj wchodziły. Załóżmy na razie odgiętkę w ten sposób. Czy ten przewód się w nią zmieści? Tak. On wchodzi tak akurat, ale to dobrze, bo będzie tutaj ładnie i mocno w niej siedział. Nie mogę tutaj tego przewodu do końca przepchać, więc ja go zaraz posmaruję takim glidexem, lubrykantem do rur.
stosowanym w hydraulice. O, myślę, że to już troszkę pomoże. Dobra. No, od razu wygląda na to, że dużo lepiej. O, wyszedł. I w ten sposób udało się połączyć dwie dyscypliny techniczne, elektrykę z hydrauliką. Dobra, teraz wezmę ściereczkę i wytrę ten przewód. Fajnie, bo ten przewód bardzo ładnie w tej odgiętce mocno siedzi, nie będzie się tutaj gdzieś przesuwał. Nawet mogę ją troszeczkę jednak tutaj odrobinę zsunąć. A nawet mogę zrobić tak, że ten przewód będzie tutaj za izolację ładnie trzymany. Teraz spójrzmy, o ile trzeba będzie skrócić te przewody. Ten niebieski musi wchodzić tutaj, prawdę mówiąc, może być sporo krótszy. Czarny będzie wchodził tu z drugiej strony, a ten przewód ochronny będzie przykręcony tutaj, czyli mogę go spokojnie gdzieś powiedzmy o połowę skrócić. Tutaj mam już ładnie przycięte przewody. Będę chciał to zrobić w ten sposób, że odgiętka będzie tutaj zablokowana, może tak, tutaj będzie zablokowana w korpusie wiertarki. Ten żółto-zielony przewód ochronny będzie szedł tutaj do śruby, która mocuje go w korpusie, a te dwa przewody będą szły tutaj do izolatora i zrobiłem je naprawdę króciutkie, ponieważ nie chciałem, żeby gdzieś były tutaj pozaginane, jakieś poplątane, a w ten sposób one tutaj już za chwilkę wchodzą i będą przykręcone do kostki, do izolatora. Mógłbym założyć na nie jakieś takie końcóweczki zaciskowe, ale tak to nie było fabrycznie zrobione, one były po prostu pocynowane i dokładnie tak to teraz zrobię. Przyniosę sobie lutownicę i po prostu pocynuję końcówki tych przewodów. Skręcę je tutaj, pocynuję i potem je tak wygnę w takie haczyki, żeby one ładnie oplatały się wokół śruby. Myślę, że w ten sposób będzie to solidnie zamocowane. Przewody mam już jako tako pocynowane. Dobrze, wydaje mi się, że już są przygotowane do przykręcenia. Tutaj jeszcze chętnie bym zabezpieczył ten koniec przewodu przed ewentualnym rozchodzeniem się izolacji. Może weźmy po prostu taką czarną taśmę izolacyjną. Myślę, że ona tutaj... Moment. Ok, dobra, tej długości. Ona tutaj powinna ładnie zabezpieczyć ten przewód przed jakimś pękaniem izolacji ewentualnie. Pamiętajmy, że to już jest stara guma. O, tak myślę wystarczy. Dobrze, najpierw przykręcimy w kostce tutaj te dwa przewodziki. Jeden. Muszę je tutaj ładnie ułożyć. Dobrze, i tego możemy już chyba wkręcać. Jeszcze go tutaj ułożę i możemy wkręcać śrubę.
Tam się mocno trzyma. Teraz ten drugi. Okay. Dzięki temu te przewody nie są jakoś tutaj strasznie pozaginane. One są króciutkie, ale dobrze tutaj wpasowane. O, tak i tu. Druga śruba. Nawet troszeczkę większym śrubokrętem je mocno dokręcę. O, ładnie się tutaj trzymają. A ten przewód, mam tu jeszcze jedną śrubę z podkładkami i jego przykręcimy po prostu tutaj do korpusu wiertarki. No i ok, myślę, że te przewody ładnie się trzymają. Te już możemy też tutaj włożyć do rączki. Tutaj przewód jest zabezpieczony jeszcze opaską z taśmy izolacyjnej i możemy przykręcić tę klamerkę. Troszkę z jednej, troszkę z drugiej strony. Odgiętka ładnie tutaj siedzi, tak. Dobra, wydaje mi się, że już jest naprawdę wystarczająco mocno. Ok. I możemy teraz zakładać ponownie rączkę. Ona tutaj ma taki jeszcze ząbek, który dodatkowo wchodzi w odgiętkę i bardzo mocno trzyma ją w korpusie. Aha, tu jeszcze była taka folijka zabezpieczająca kondensator. Troszkę to wszystko przeczyszczę przed zamknięciem. Tutaj żadne przewody się nie przycięły, ok. I powolutku skręcamy rączkę. I ładnie się dokręca, trzymając tutaj jednocześnie całą tę odgiętkę. Zróbmy może najpierw taki malutki test na wtyczce. Teraz nie ma żadnego przejścia, ale wciśnijmy przełącznik i jest. Puszczam przełącznik. Nie ma. Jeszcze raz go wciskam i blokuję. Jest przejście i jeszcze sprawdźmy, czy gdzieś tutaj nic nie przechodzi na obudowę wiertarki, ale wygląda, że nie. Myślę, że przyszła pora, żeby zrobić mały test tej wiertarki po zmontowaniu. Tutaj trzeba pamiętać, że oryginalna wtyczka przy tych niemieckich, wschodnio-niemieckich wiertarkach ma uziemienie pasujące do gniazdek w standardzie Schuko, czyli z tym takim bocznym uziemieniem. Nie będziemy w stanie korzystać z tej wiertarki przy tych gniazdkach z uziemieniem bolcowym. Ona też nie ma jeszcze tego standardu Unii Schuko, czyli nie pasuje i do tych, i do tych.
gniazdek, także musimy mieć przynajmniej jakiś przedłużacz albo oddzielnie, nie wiem, podłączone do przewodu gniazdko właśnie w szuko, które pozwoli nam do podłączenia tej wiertarki. Oczywiście można by wymienić tutaj tę wtyczkę na taką, no nie wiem, najczęściej stosowaną w Polsce standardową wtyczkę z uziemieniem bolcowym albo w standardzie Unii Szuko, ale no, to jest jednak wiertarka zabytkowa i ja bardzo nie chciałem odcinać tej wtyczki i tak fajnie, że ona jest tutaj zachowana w oryginale, a nikt jej kiedyś nie wymienił. Także tę wiertarkę trzeba podłączyć do gniazdek z uziemieniem typu Szuko. Wiertarka jest już podłączona. Ja sobie zawsze na wszelki wypadek przy testach tego starego sprzętu jednak jakieś tam rękawice zakładam, bo trzeba pamiętać, że to są 50-60-letnie urządzenia i zawsze lepiej zachować jakąś ostrożność z nimi. Najpierw podłączę tę wiertarkę przy troszeczkę zmniejszonym napięciu i na mniejszych obrotach. Dobrze, teraz zwiększę napięcie do około 220 V. Przepraszam, ja z powodu tego gniazdka normalnie mam regulator tutaj, ale teraz musiałem go podłączyć tak, żeby było to zrobione z uziemieniem. To były obroty w prawo. Teraz ustawię obroty w lewo. I jeszcze raz w prawo. Myślę, że całkiem fajnie działa ta wiertareczka. Najważniejsze, że udało się tutaj ładnie wymienić odgiętkę i tak naprawdę, gdyby zaszła potrzeba, można by z nią spokojnie pracować. Odłączę ją na chwilę od zasilania. Ja mam tylko tę jedną wiertarkę, natomiast przyznaję, że bardzo chętnie kupiłbym kiedyś do niej trochę dodatkowych akcesoriów. Rozejrzałem się po niemieckich stronach internetowych z ofertami sprzedaży takich wiertarek. Jest ich nawet jeszcze dosyć sporo. I znalazłem tutaj różne akcesoria. Podobnie jak w polskich wiertarkach Celma, można było wykorzystywać tę wiertarkę na przykład jako nożyce do blachy. Była taka specjalna przystawka jako wyżynarkę. Była przystawka kątowa umożliwiająca wiercenie pod kątem. Strasznie mi się podobała taka przystawka z takim, nie wiem, giętym przewodem, czy to się chyba wał nazywa, umożliwiająca wiercenie tam w różnych jakichś trudno dostępnych pozycjach. Troszkę coś takiego jak jest w wiertarkach dentystycznych. Nie widziałem tego, co dosyć popularne było do Celmy, czyli na przykład takie przystawki umożliwiające wykorzystywanie wiertarki jako pilarki tarczowej, czy jako szlifierki kątowej. Tego nie widziałem, ale myślę, że coś takiego też do tych wiertarek było stosowanych. I na przykład niektóre z tych przystawek montowało się tutaj po odkręceniu tej głowicy. Myślę, że możemy to zrobić i zajrzeć przy okazji, jak to wygląda. Odkręciłem 4 śruby trzymające tę głowicę wiertarki i zajrzyjmy do środka. Nawet jest to wszystko całkiem nieźle naoliwione. Tutaj myślę, że warto będzie... Aha, mogłem najpierw wyjąć szczotki, bo teraz myślę, że nie włożę tego wirnika. Zaraz szczotki też wyjmę. Tutaj nałożę z powrotem łożysko. Niech ono sobie tutaj spokojnie leży, a może leżeć też obok. Możemy sobie obejrzeć całą budowę tej przekładni od środka. Nawiasem mówiąc, mam jedną fajną wiertarkę Spółdzielni Pracy Motoruch w Krakowie z 1958 roku, w której właśnie niekompletne są te wszystkie elementy przekładni.
Wyjmę szczotki, bo nie pomyślałem jakoś o tym wcześniej. Niepotrzebnie wyjąłem wirnik, a szczotki później będą przeszkadzały przy jego montażu, ale i tak chciałem tutaj szczotki z tej wiertarki wyjąć, chociaż robiliśmy to już w tym krótkim nagraniu z pierwszym przeglądem tej wiertarki. O, wyjąłem jedną szczotkę, tutaj drugą. Przepraszam, to mój trochę głupi błąd. Nie powinno się wyjmować wirnika, jeżeli są włożone szczotki w urządzeniu. No po prostu, po pierwsze nie można tego wirnika później włożyć, bo szczotki blokują tutaj komutator, a po drugie czasem jak te szczotki zostaną przez te sprężynki wypchane tam do środka, to trochę trudno jest je wyjąć. Ja też musiałem tutaj śrubokrętem troszeczkę je ustawić, zanim udało mi się je wyjąć. Także najpierw wykręcamy szczotki, potem wyjmujemy resztę, ale trochę mnie tutaj zaskoczyło to, że wyjąłem od razu całą tą przekładnię razem z wirnikiem. Myślę, że to też jest jakaś okazja, żeby wnętrze tej wiertarki troszkę wyczyścić. Nawet nie jest to jakoś szczególnie brudne, ale troszkę kurzu się już tutaj zebrało. No i widać cały układ chłodzenia silnika, troszeczkę działający jak w agregacie ssącym w odkurzaczu. Ta kręcąca się turbinka wyrzuca powietrze na zewnątrz przez znajdujące się tutaj otworki, a jednocześnie zasysa je przez te otwory znajdujące się tutaj w tylnej części wiertarki. Powietrze przepływa przez cały silnik i chłodzi go jednocześnie. Właśnie głównie na tych elementach turbiny zebrało się troszkę kurzu. Aczkolwiek nie widać, żeby ta wiertarka była używana w jakichś bardzo brudnych warunkach. Tutaj łożysko mamy całkiem nieźle nasmarowane. Mogę odrobinkę smaru jeszcze na to łożysko założyć. Bardzo malutko, ale troszkę je przy okazji posmaruję. Ok. Myślę, że możemy wirnik włożyć ponownie do wiertarki. Patrzę, jak to jest później złożone. W ten sposób. O. Okay. Czyli wirnik muszę tak włożyć. No i teraz ładnie tutaj wszystko weszło. Patrzę, jak to jest nałożone w ten sposób. Dobra. To jeszcze nasmarujmy tutaj to łożysko. Wyczyszczę troszeczkę tę bieżnię łożyska. Dam troszkę nowego smaru. Tak samo na łożysko. Zaokładam tutaj łożysko. Może tutaj tę bieżnię łożyska też jeszcze troszeczkę nasmaruję. Możemy zakładać te elementy. O, wszystko ładnie weszło i wydaje się, że się obraca. Możemy teraz skręcić ponownie wszystkie te elementy. 3, 4 śruby. Tak, wchodzą tutaj w gwint. I mechanizm wiertarki ładnie się obraca. Mogę te śruby teraz mocno tutaj dokręcić. Raz, dwa, cztery. Ok.
Troszkę mi się tutaj na stole nabrudziło, zaraz to sprzątnę. Wyrzucę też już te niepotrzebne elementy starej odpiętki. Włożymy zaraz szczotki z powrotem do wiertarki, ale jeszcze raz je zmierzę. Pamiętam, że przy tym pierwszym wstępnym przeglądzie wiertarki robiliśmy pomiar szczotek. One są już dosyć zużyte, to są malutkie, jak widzę, szczotki i na pewno na zapas sobie takie kupię. W szerszym miejscu 5,5 mm na 4,5 mm. Nie jestem pewien, jaką długość one powinny mieć. Te fragmenciki tutaj mają 8 mm. No myślę, że 10 co najmniej. Wkładam teraz te szczotki z powrotem tutaj do wiertarki. O, weszła. I nakrętka. Teraz tutaj od spodu 4,5 na 5 na 5,5. Ok. O, teraz jest prosto. Powinny teraz dotykać do komutatora i powinno być przejście prądu. Sprawdźmy to jeszcze raz. Zawsze może się zdarzyć, że taka szczotka gdzieś tam się zablokuje i nie ma przejścia. Włączam i blokuję przełącznik. Ok. Mamy przejście. Jeszcze raz szybki test z obudową. Na obudowę nie ma. Wyłączam. Nie ma przejścia. Włączam. Jest przejście. Ok. Czyli wszystko działa. Myślę, że warto poświęcić teraz dosłownie parę minut na historię tej wiertarki i fabryki, która ją wyprodukowała. Rzućmy jeszcze raz okiem na tabliczkę znamionową, a właściwie w tym nagraniu dopiero pierwszy raz okiem rzucimy na tabliczkę znamionową. Tutaj jest napisane VEB, Elektrowerkzeuge Sebnitz. Pierwsza rzecz, która być może nie dla wszystkich osób jest jasna, VEB to nie jest nazwa firmy, to nie jest logo firmy, to jest oznaczenie dawnych zakładów państwowych w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. VEB to znaczyło po niemiecku Volkseigener Betrieb, czyli zakład państwowy, a właściwie w dosłownym tłumaczeniu zakład ludowy. Elektrowerkzeuge to są narzędzia elektryczne, a Sebnitz to jest nazwa miejscowości w Saksonii, niedaleko granicy z Czechami, czy z ówczesną Czechosłowacją, w której znajduje się właściwie do dzisiaj fabryka elektronarzędzi, z tym, że dzisiaj działająca pod szyldem Boscha. To jest wiertarka typu BM, to jest skrót od Bohrmaschine, po niemiecku 10/1, numer seryjny i chyba, jeżeli się nie mylę, to z 68 albo 9 roku, nie jestem pewien, wydaje mi się, że to jest 9 na końcu. Tutaj są właściwości wiertarki, 650 obrotów na minutę, 300 watów, maksymalna średnica wiertła 10 mm. Bardzo króciutko o tej firmie. Fabryka urządzeń elektrycznych w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czy w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Sebnitz istniała od 1948 do 90 roku, a jak znalazłem dokładniej, od 1 lipca 1948 roku do 31 sierpnia 1990 roku, no, czyli praktycznie do zjednoczenia Niemiec. Od czasu założenia latem 1948 roku aż do końca roku 1952 fabryka nazywała się VEB Installationskabelapparate Sebnitz. Używała skrótu IKA. Zresztą widzieliśmy już ten skrót IKA przy kilku innych urządzeniach elektrycznych podczas rozkręcania starych odkurzaczy. Na przykład silniki produkowane przez właśnie oddziały tego, nie wiem, kombinatu czy koncernu Installationskabelapparate IKA.
Jeszcze jedno króciutkie uzupełnienie, które robię już na etapie montażu tego filmu. IKA, czyli Installationen Kabel Apparate, to nie był na pewno koncern, nie był to też kombinat. To było zjednoczenie państwowych zakładów, tak zwane Vereinigung Volkseigener Betriebe, w skrócie VVB, i ten skrót zobaczymy zaraz na jednym z katalogów, który Wam później pokażę. Tutaj mam dwa katalogi fabryki w Sebnitz, opatrzone jeszcze logo IKA, obydwa, czyli pochodzące sprzed 1952 roku, znalezione w internetowym archiwum. Linki do tych katalogów zamieszczę w opisie tego nagrania. Tutaj mamy VEB, Elektrowerkzeuge Apparate Sebnitz Sachsen, Fertigungsprogramm, to jest program produkcji, czyli urządzenia, które były tutaj przewidziane planem produkcyjnym. No i zaraz na pierwszym miejscu mamy ręczne urządzenia i jest wiertarka, właściwie jest tutaj napisane elektryczna, uniwersalna wiertarka, szlifierka i frezarka z głowicą przewidzianą na wiertła do 10 mm, typ BM10. To jest troszkę starszy model tej wiertarki, no bo to jest, tak jak już widzieliśmy, BM10/1 i jest tutaj też są wyliczone akcesoria sprzedawane. Z tą wiertarką jest m.in. stojak, tutaj jest jeszcze jakieś dodatkowe mocowanie, no i są różne nakładki do cięcia blachy, do wiercenia pod kątem. Jest tak zwany Bigsamewelle, to jest to, co mówiłem, ten taki przewód do wiercenia w różnych pozycjach, taki, który można było wyginać. Do szlifowania i używania jako frezarka i do wkręcania, czyli jako wkrętarka. Dalej są inne wiertarki EBH10, elektryczna wiertarka ręczna, również z głowicą przewidzianą na wiertła do 10 mm, typ BM6, prawdopodobnie jest to jakaś jeszcze starsza wersja tej wiertarki, przewidziana na wiertła do 6 mm, BM4, tak, to jest elektryczna maszyna wysokoobrotowa do wiercenia w lekkim metalu, 2000 obrotów na minutę, z głowicą przewidzianą na wiertła do 4 mm. W przygotowaniu wkrętarka elektryczna do śrub i nakrętek do średnicy 10 mm i właśnie, to jest nawet ciekawe, szlifierka do wentyli, prawdopodobnie chodzi o podobną szlifierkę do wentyli czy zaworów samochodowych, jaką oglądaliśmy we wstępnym przeglądzie tych kilku wiertarek. Link zamieszczam na końcu. No i tutaj jeszcze są inne towary czy inne produkty fabryki w Sebnitz, elektryczne wyposażenie czy elektryczne akcesoria do samochodów. Tutaj są różne włączniki, na przykład włączniki świateł do samochodów, włączniki świateł stopu, włączniki różnego rodzaju świateł, a różne wyposażenie elektryczne do samochodów. Tutaj są dławiki sieciowe, również produkowane w Sebnitz, a tutaj są transformatory, które również tam produkowano, na przykład transformator typu TN70 przeznaczony do wbudowywania w różne urządzenia. To jest ten nieduży, dwustronicowy katalog, prawdopodobnie gdzieś z początku lat 50. Natomiast to jest bardzo fajne, pokażę Wam również w powiększeniu. To jest taki już bardziej obszerny katalog, także wydany jeszcze prawdopodobnie przed 52 rokiem, opatrzony logo IKA Elektrowerkzeuge VVB Installationen Kabel Apparate. I jest tutaj rysunek praktycznie bardzo, bardzo podobnej, myślę, że troszeczkę starszej wersji tej naszej wiertarki. IKA Elektrowerkzeuge, czyli narzędzia elektryczne, jest uniwersalna wiertarka, szlifierka i frezarka BM10, czyli ta, waga 3 kg, pod spodem bardzo fajne urządzenie, uniwersalna, też ręczna wiertarka, szlifierka, frezarka BM6, ta, która była wymieniona też tutaj w tym katalogu. Troszeczkę mniejsza, waga 1,8 kg, bez takiego uchwytu. Bardzo fajne urządzenie, chętnie bym je kiedyś znalazł. Tutaj też jest troszeczkę inny model tej wiertarki i szlifierki BM6 podany.
O, tutaj są fajne akcesoria właśnie pokazane, między innymi głowica kątowa do wiertarki BM10 typ ZWB1. Tutaj jest bardzo fajny stojak do wiertarki BM10 i BM6. Tutaj też. Tutaj jest również... Aha, to są nożyce do cięcia blachy, które można było zamontować na wiertarkę BM6. Mam wrażenie, że trzeba było chyba odkręcić, a może mocowało się to już tutaj na tę głowicę bez odkręcania tej przekładni. Można było ciąć z metali kolorowych do 1,5 mm grubości i tutaj z żelaza do 1,2 mm. Tu jest jeszcze stojak bardzo fajny do wiertarki. Ten katalog ułatwi mi znalezienie akcesoriów. Tutaj jest wiertarka czy szlifierka BM6 z założonym kamieniem szlifierskim. Tutaj jest wiertarka BM10, czyli taka jak ta, założona z taką długą końcówką szlifierską. To jest bardzo fajne właśnie te takie, nie wiem, gięte końcówki czy gięte węże, które pozwalały stosować tę wiertarkę właśnie jako taką bardzo precyzyjną szlifiereczkę, którą można było dotrzeć do różnych niewygodnych miejsc. Wiertarka typu BM6, wiertarka typu BM10, wiertarka typu BM6, także z tą dodatkową końcówką. Bardzo fajna rzecz, bardzo chętnie bym coś takiego znalazł. Przyznaję, że to by mi się nawet przydało w warsztacie. O, to jest fajne, bo jest ta nasza wiertarka BM10, właśnie też z taką giętą, długą końcówką i końcóweczką, którą można było używać jako wkrętarka. Typ ZWS-0. Aha, a to jest nakładka cała używana jako gwintownik. No i tutaj jeszcze są różnego rodzaju jakieś takie kamienie szlifierskie, wkrętaki stosowane w wiertarkach typu BM6 i BM10. Tutaj mamy jeszcze wkrętarkę typu SRB1, też bardzo fajna rzecz. I tutaj jest jeszcze taki cały jakby, nie wiem, stojak, na którym można było podwiesić taką wkrętarkę przy różnych pracach warsztatowych. A tutaj na końcu mamy jeszcze... Aha, to jest mieszadło do farb. Tak przez chwilę nie wiedziałem, co to jest, bo przypominało mi trochę palnik gazowy do kładzenia papy. Mieszadło do farb z typu FRW1 z obrotami w prawo i w lewo. I jeszcze tutaj różne końcóweczki do wkrętarek typu SRB1. Bardzo fajne urządzenia. Tutaj jest jeszcze na koniec adres. Instalationen Kabel Apparate, Elektrowerkzeuge Apparate Sebnitz, Rosenstraße 6 i 17, no i jest tutaj podany też telefon. Szczerze mówiąc, naprawdę ciekawe urządzenia i bardzo bym się cieszył, gdyby udało mi się zgromadzić przynajmniej kilka akcesoriów do tej wiertarki, a bardzo bym się cieszył też, gdybym znalazł takie wkrętarki, a już szczególnie mnie by ucieszył ten taki gięty przewód z możliwością podłączania różnych małych kamyków szlifierskich. Tak jak wspomniałem, te katalogi, czy linki do tych katalogów załączam w opisie tego nagrania. Możecie je sobie spokojnie obejrzeć już po zapoznaniu się z tym nagraniem. Powiem Wam jeszcze, co o tej wiertarce, czy właściwie o fabryce w Sebnitz znalazłem w artykule w gazecie Sächsische z 2007 roku. To jest oczywiście tekst niemiecki, ale link do tego artykułu wrzucam do opisu nagrania jako referencję taką dla osób, które chciałyby się z tym zapoznać. Oczywiście ten tekst można też wrzucić sobie do tłumacza i będzie wtedy łatwiej go przeczytać. Powiedziałem Wam już, że początkowo od 1948 do 1952 roku fabryka nazywała się VEB Installationskabel Apparate Sebnitz, ale od roku 1953 nosiła już nazwę VEB Elektrowerkzeuge und Apparate Sebnitz, czyli narzędzia elektryczne i aparaty Sebnitz, w skrócie EAS, ale to ciągle nie jest jeszcze ta nazwa, która widnieje tutaj na tabliczce znamionowej, a fabryka nosiła taką nazwę do roku 1965 i wtedy w tym roku zmieniła nazwę na VEB Elektrowerkzeuge Sebnitz EWS, czyli to jest dokładnie już
nasza wiertarka VEB Elektrowerkzeuge Sebnitz. No, nasza prawdopodobnie pochodzi z roku, tak jak powiedziałem, 1969. Ale wróćmy jeszcze do tej wcześniejszej historii, tak jak przeczytałem w artykule w gazecie Sächsische. W roku 1948 ta fabryka w Sebnitz nie wzięła się znikąd, tylko powstała z połączenia dwóch dawnych, jeszcze przedwojennych firm, czy przedwojennych fabryk. Jedna z nich to była taka filia fabryki Auto Union w miejscowości Chemnitz, która produkowała w Sebnitz głównie elektryczne, elementy elektrycznego wyposażenia do samochodów, do różnego rodzaju pojazdów, a w czasie wojny także do pojazdów wojskowych, między innymi przełączniki i jakieś wyposażenie elektryczne do czołgów. Po II wojnie światowej wcześniejsze kierownictwo zakładu opuściło Sebnitz, prawdopodobnie uciekło na zachód. Zakład został upaństwowiony i funkcjonował początkowo pod nazwą SAW, to jest skrót od Sächsisches Aufbauwerk, czyli takie, nie wiem, saksońskie dzieło odbudowy. Z reszty zachowanego wyposażenia fabrycznego wytwarzano różne takie elektryczne jakieś przedmioty codziennego użytku, na przykład zapalarki do gazu, albo na przykład, to jest nawet trochę śmieszne, oświetlenie choinkowe. Czyli fabryka od produkcji oprzyrządowania elektrycznego do czołgów przeszła po wojnie na już taką bardzo pokojową produkcję oświetlenia choinkowego. Powiedziałem wam, że fabryka w Sebnitz po wojnie powstała z dwóch firm. Jedna to była ta filia Auto Union, a druga to była prywatna firma Patzner Company, która przed wojną jeszcze produkowała maszyny do kawy i właśnie wiertarki w metalowej obudowie. W 1948 roku właściciele tej fabryki wyjechali na zachód, a ich firmę przejęło państwo. No i później w kolejnych latach, tak jak już mówiliśmy, w latach 50., 60., 70., 80. fabryka w Sebnitz pod różnymi nazwami kontynuowała właśnie głównie chyba produkcję wiertarek i innych narzędzi elektrycznych. Warto też przypomnieć, że w Sebnitz były produkowane takie słynne chyba na całe NRD, a także poza granicami wschodnich Niemiec, sztuczne kwiaty. I nie jestem pewien, jak te firmy produkujące kwiaty były połączone, czy w jakiś sposób, czy miały do czynienia z firmami, czy z fabryką produkującą elektronarzędzia, ale wiem, że po 1962 roku fabryka elektronarzędzi przejęła jakąś tam część dawnych pomieszczeń właśnie fabryki kwiatów w Sebnitz. A powiedziałem wam bardzo króciutko na początku, że ta wiertarka jest taką daleką kuzynką samochodów marki Audi i myślę, że to się już troszeczkę wyjaśniło, bo wspomniałem wam, że fabryka w Sebnitz powstała m.in. z połączenia czy z przejęcia przedwojennej filii fabryki Auto Union, a Auto Union, jak można przeczytać w Wikipedii, i to ten link do tego artykułu też zamieszczę w opisie tego nagrania, ale to już bardziej dla sympatyków starej motoryzacji, to była firma, powstała na początku lat 30. przez połączenie kilku niemieckich producentów samochodów, Audi, DKW, Horch i Wanderer, które połączyły się właśnie na czas kryzysu i miały siedzibę w Zwickau w Saksonii, a w Niemczech Zachodnich Auto Union istniała po wojnie aż do 1967 roku. W Niemczech Wschodnich na bazie tego dawnego zakładu produkcyjnego Auto Union powstały m.in. firma VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, która produkowała trabanty. Natomiast dawne logo Auto Union, które składało się z takich 4 przeplatających się kółek, które miały symbolizować właśnie tych 4 połączonych dawnych producentów samochodów, do dzisiaj używane jest przez markę Audi. Także jak widzicie, to drzewo genealogiczne różnych produktów technicznych jest bardzo zawiłe i gdzieś tam na jakichś odgałęzieniach tego drzewa nawet ta wiertarka, wschodnio-niemiecka wiertarka z Sebnitz jest pewnymi koligacjami rodzinnymi połączona z samochodami Audi. No i jeszcze jedna ważna informacja o tej już powiedzmy najnowszej historii fabryki w Sebnitz. W roku 1969, czyli jeżeli się nie mylę, chyba właśnie w roku produkcji tej wiertarki, fabryka w Sebnitz weszła w skład takiego dużego kombinatu produkującego narzędzia z siedzibą w miejscowości Schmalkalden i kombinat ten produkował
narzędzia pod firmową nazwą Smalkalda. Do dzisiaj można tych wiertarek Smalkalda dosyć sporo w internecie czy w ofertach internetowych znaleźć. Natomiast tutaj jeszcze na tabliczce znamionowej tej nazwy Smalkalda nie ma. Ta wiertarka wyprodukowana jeszcze została pod logo VEB Elektrowerkzeuge Sebnitz. Natomiast w skład kombinatu Smalkalden i w skład firm produkujących narzędzia opatrzone marką Smalkalda wchodził cały zestaw chyba kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu różnych zakładów w przeróżnych miejscowościach, w Schmalkalden, właśnie w Sebnitz, w Altenburgu, w Berlinie, w Königssee, w Lipsku, w Brottenrode. Zamieszczę też w opisie tego nagrania link do niemieckiego wpisu w Wikipedii właśnie o kombinacie Schmalkalden produkującym urządzenia marki Smalkalda i tam możecie zobaczyć długą listę różnych fabryk, które wchodziły w skład tego kombinatu i wśród nich gdzieś tam na którymś miejscu znajduje się również fabryka narzędzi elektrycznych w Sebnitz, specjalizująca się właśnie w produkcji wiertarek czy wkrętarek. Natomiast po roku 1990 i zjednoczeniu Niemiec dawna wschodnio-niemiecka fabryka w Sebnitz została przejęta przez koncern Boscha i do dzisiaj, o ile wiem, funkcjonuje właśnie pod logo narzędzi sprzedawanych przez Boscha. Przejrzałem sobie szybko moje wkrętarki, wiertarki, jakieś frezarki, wyżynarki, no ale niestety już na żadnej nie znalazłem nazwy miejscowości Sebnitz, co nie musi nic oznaczać, bo bardzo możliwe, że w Sebnitz produkowane są jakieś elementy składowe do elektronarzędzi, a może nawet nadal do jakieś elektryczne wyposażenie, czy akcesoria elektryczne, czy elementy elektrycznego wyposażenia samochodów. Po tej części historycznej podłączmy może tę wiertarkę jeszcze raz na chwilę do sieci. I spróbujmy jeszcze raz, czy ta rozbiórka, czy demontaż, wyjmowanie wirnika, szczotek, czy to jej w jakiś sposób nie zaszkodziło. Wiertarka nadal bardzo ładnie działa. I to chyba wszystko, co dzisiaj mogę Wam powiedzieć o tej w sumie całkiem fajnej i solidnie wykonanej starej wschodnio-niemieckiej wiertarce z fabryki w Sebnitz. Bardzo się cieszę, że udało się tę odgiętkę przewodu wymienić, a ta w sumie taka malutka i nieskomplikowana naprawa była punktem wyjścia czy okazją do tego, żeby porozmawiać trochę, czy poszukać trochę informacji też o historii tego urządzenia i tej fabryki. I tak jak widzieliście w katalogach, które tutaj krótko pokazałem i które, tak jak powiedziałem, przypominam, linki do nich zamieszczę w opisie tego nagrania. W Sebnitz było produkowane bardzo dużo różnych fajnych urządzeń i przyznaję, że bardzo chciałbym w kolejnych nagraniach móc pokazać Wam inne wiertarki, czy wkrętarki, czy akcesoria do tej wiertarki produkowane w tej fabryce. Nawet sobie tak na początku myślałem, ok, jak wymienię tę odgiętkę, to wystawię tę wiertarkę znowu za jakąś symboliczną cenę na sprzedaż, ale teraz tak sobie myślę, że wolałbym jednak skompletować trochę akcesoriów do tej wiertarki i zrobić z tego taki trochę bardziej już unikalny komplet właśnie różnych starych elektronarzędzi z Sebnitz, być może różne te przystawki, może jakiś komplet wierteł, może właśnie tę taką giętą przystawkę do szlifowania, a może uda mi się znaleźć jeszcze jakieś inne stare urządzenia z Sebnitz. Tyle chyba na dzisiaj. W następnym, czy w jednym z następnych nagrań postaram się zająć jakąś kolejną starą wiertarką. Przypominam, że tam była na przykład
Bardzo ciekawa, stara wiertarka z cieszyńskiej fabryki narzędzi w znacznie gorszym stanie niż ta z Zebnic. No i też taka całkiem fajna, ciekawa szlifierka do zaworów Grupy Technicznej Warszawa. Także na pewno będzie dosyć dużo tematów na następne nagrania, bo z każdym z tych urządzeń wiążą się jakieś ciekawe historie i w najbliższych nagraniach będę też chciał dokończyć montaż tego odkurzacza Zelmer 200, który stoi tutaj koło mnie. W jednym z poprzednich nagrań widzieliśmy, że całkiem fajnie działa wyczyszczony silnik czy agregat ssący do tego odkurzacza, w którym zostały też wymienione łożyska. Mam tutaj też kilka silników. Silnik do pralki z zakładów w Poniatowej, taki mały silniczek, który dla mnie na razie jest zagadką, wyprodukowany przez Spółdzielnię Pracy Wspólnota w Krakowie w latach 60. Będę chciał się troszeczkę więcej też o tym silniczku dowiedzieć. No i jest jeszcze sporo innych urządzeń, o których też na pewno w następnych tygodniach Wam opowiem. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Tę wiertarkę z Zebnic na razie odkładam na półkę do kolekcji. Ona będzie czekała na różne akcesoria, które postaram się do niej zdobyć. A Wam jeszcze raz na koniec bardzo polecam spokojne zapoznanie się z tymi starymi katalogami fabryki w Zebnic z lat 50. Cześć, na razie, do zobaczenia. Ale moment, jeszcze chwila. Jak to nagranie o wiertarce bez wiercenia? Zaraz spróbuję zrobić krótki test w praktyce. Załóżmy tutaj jakiekolwiek wiertło, powiedzmy 6 na początek. Głowica działa bardzo ładnie. O. I zaraz zobaczymy, jak wiertarka z tym wiertłem funkcjonuje w praktyce.